Zapraszamy na wirtualny spacer po wystawie Wrocław 1945-2016, znajdującej się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Technologia filmów 360 stopni sprawia, że możesz oglądać dowolną część ekspozycji. To tu zaczyna się Wrocław. Wspólnie odkrywajmy jego historię. Rok 80 był rokiem przełomowym w historii PRL. Rozpoczęły się wtedy procesy, które w ciągu dekady pozwoliły na obalenie komunizmu. Wydarzenia, które je poprzedziły, to protesty z roku 70, które wybuchły na Wybrzeżu, oraz ogólnokrajowa fala strajków z roku 76, która objęła swoim zasięgiem także Wrocław. Dekada rządów Gierka doprowadziła kraj do gospodarczej ruiny, a do tej trudnej sytuacji dołożyła się zima stulecia na przełomie roku 78 i 79. Czarę goryczy przelało w końcu wprowadzenie podwyżek cen na mięso i wędliny 1 lipca 1980 roku. Podwyżki cen wywołały falę protestów, a pierwsza z nich rozpoczęła się jeszcze w lipcu na Lubelszczyźnie i wkrótce dotarła do Wrocławia. Żądania protestujących dotyczyły przede wszystkim sytuacji ekonomicznej. Władze chętnie zgadzały się na spełnienie żądań robotników, licząc na wygaszenie strajków. I tak rzeczywiście się działo, ponieważ po zapewnieniach władz protesty przycichały. Wybrzeże natomiast nie stawało się spokojniejsze i nie rezygnowało. Na terenie Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia 1980 roku wybuchł strajk w obronie Anny Walentynowicz, którą władze stoczni kilka dni wcześniej zwolniły dyscyplinarnie. Na czele strajku stanął Lech Wałęsa. Strajk objął wkrótce cały teren stoczni, a wieść o nim dotarła do innych miast, wywołując reakcję w całym kraju. Informacje o strajku Wrocław otrzymał dość szybko. Wkrótce rozpoczęły się pierwsze pojedyncze protesty w zakładach pracy. Na terenie zajezdni nr 7, w której wnętrzu właśnie jesteśmy, 26 sierpnia Tomasz Surowiec, kierowca autobusu, przeczytał na forum współpracowników 21 postulatów z Gdańska. Po dyskusji zapadła decyzja, zajezdnia dołącza się do strajku. Pracownicy postanowili, że nie wyjdą z własnymi żądaniami, ale w pełni poprą 21 postulatów z Gdańska, wśród których było m.in. zwiększenie wynagrodzeń jako rekompensata za podwyżki cen oraz utworzenie niezależnych związków zawodowych. Brama zajezdni została zastawiona i tego dnia autobusy nie wyjechały na miasto. Z zajezdni na Grabiszyńskiej wysłano także delegatów do innych zajezdni i wkrótce cała komunikacja w mieście stanęła. Na teren zajezdni zaczęli przychodzić pracownicy innych zakładów, które również dołączyły się do strajku lub przerwały pracę samorzutnie. Jeszcze tego samego dnia powstał tutaj międzyzakładowy komitet strajkowy, na czele którego stanął Jerzy Piórkowski i który koordynował dalsze działania. Protestujący otrzymali poparcie ze strony różnych środowisk. Strajk poparł m.in. arcybiskup Henryk Gulbinowicz, a wrocławscy intelektualiści w obronie protestujących napisali list do władz PRL. Społeczeństwo również stanęło po stronie protestujących w zakładach pracowników. Świetnym przykładem solidarności był koncert, który na terenie zajezdni nr 7 wykonali artyści Opery Wrocławskiej. Zostały także odprawione tutaj dwie msze, którym przewodniczył duszpasterz ksiądz Stanisław Orzechowski. W tych dniach zajezdnia nr 7 stała się dolnośląskim centrum oporu wobec władz, a do wrocławskiego MKS-u dołączyło aż 176 zakładów. W końcu 31 sierpnia w mediach pojawiła się informacja, że władze zgodziły się na 21 gdańskich postulatów. Strajkujący we Wrocławiu zdawali sobie jednak sprawę, że media mogą przekazywać fałszywe informacje po to, by pracownicy zrezygnowali i wrócili do swoich codziennych obowiązków. Zdecydowano się wysłać do Gdańska delegację, która osobiście sprawdzi, czy postulaty zostały podpisane. Delegacje pojechały tak naprawdę dwie. Różnymi trasami do Gdańska wyruszyły dwa samochody po to, aby zwiększyć szanse dotarcia do stoczni i uniknąć aresztowania. Zadaniem delegatów było przywiezienie parafowanych przez Lecha Wałęsę lub Annę Walentynowicz postulatów. I tak się właśnie stało. Około 4 rano delegaci wrócili do zajezdni z potwierdzeniem, że strajk został zakończony.
Po podpisaniu porozumień sierpniowych nastąpił okres nazywany Karnawałem Solidarności. Nastąpiło wtedy złagodzenie polityki państwa, a społeczeństwo mogło odetchnąć powietrzem wolności. Obywatele mogli m.in. zrzeszać się w niezależnych od partii związkach zawodowych, np. w powołanej 17 września NSZZ Solidarność oraz brać udział w demokratycznych wyborach. Dotyczyły one głównie wyborów wewnątrz Solidarności oraz w stowarzyszeniach. Były to więc swobody mocno ograniczone, jednak dla żyjących wtedy w Polsce ludzi stanowiło to doświadczenie pokoleniowe. Działacze Solidarności energicznie przystąpili do rozbudowy struktur związkowych. Międzyzakładowe komitety założycielskie dynamicznie się rozwijały, a Wrocław pełnił ważną funkcję w ich powstawaniu. Stolica Dolnego Śląska posiadała doświadczenie w podobnej działalności, której brakowało w regionie. Z tego powodu organizowane tutaj spotkania informacyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem delegatów z innych zakładów Dolnego Śląska. W tym czasie powstawały także inne niezależne organizacje, takie jak Solidarność Wiejska czy Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz niezależne media. Poprzez prasę i radio chciano dotrzeć do społeczeństwa poza kanałami oficjalnej propagandy. Pomimo tak dużych sukcesów w wywalczaniu wolności, już w listopadzie 1980 roku wojsko było przygotowane na wprowadzenie stanu wojennego. Władze Polski nie zdecydowały się jednak na tak radykalne kroki, wiedząc, jakim poparciem cieszy się Solidarność. ZSRR zażądało jednak od polskich władz podjęcia energicznych działań. 13 grudnia 1981 roku, po 16 miesiącach Karnawału Solidarności, został wprowadzony stan wojenny. W poprzedzającą noc rozpoczęto akcję aresztowania działaczy opozycji, a rano o stanie wojennym dowiedziało się społeczeństwo. Wprowadzenie stanu wojennego oznaczało wojnę państwa z narodem. Przeciwko społeczeństwu wykorzystano 100 000 żołnierzy i milicjantów, czołgi oraz kilka eskadr helikopterów. W państwie rządziła oficjalnie Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Wydano także szereg aktów prawnych, które znosiły wywalczone dotąd swobody obywatelskie. Zawieszono działalność związków zawodowych oraz organizacji społecznych. Zawieszono również wydawanie wielu tytułów prasowych, a niepewnych politycznie dziennikarzy zwolniono. W sądach natomiast wprowadzono tryb doraźny. W pierwszych dniach stanu wojennego internowano, czyli prewencyjnie aresztowano około 5 000 najważniejszych działaczy opozycji. Przesyłki i paczki zaczęły być oficjalnie cenzurowane. Zerwano połączenia telefoniczne, a choć przywrócono je w styczniu 1982 roku, to były one kontrolowane. Obywateli obowiązywała również godzina milicyjna. Wszystkie te ograniczenia praw i represje sprawiły, że działacze opozycji zeszli do podziemia. By walczyć z fałszywymi informacjami i propagandą władz, wydawali własną prasę i ulotki, organizując w domach nielegalne drukarnie. Prasa powstawała w technice sitodruku. Technika ta wymagała dużej wprawy i siły, a farba drukarska była bardzo trudna do zmycia. Czasami stawała się powodem aresztowania, ponieważ brudne ręce drukarza wskazywały na jego nielegalną działalność. Nie tylko działalność Solidarności stała się nielegalna. Swoją aktywność musiały ukrywać także inne organizacje. Wśród nich była na przykład Solidarność Walcząca, na czele której stał Kornel Morawiecki. Solidarność Walcząca opowiadała się za bardziej zdecydowanym oporem, aż do walki bezpośredniej z systemem. Swoje organizacje mieli także studenci oraz uczniowie, czyli Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Międzyszkolny Komitet Oporu. Jedną z bardziej barwnych organizacji opozycyjnych była Pomarańczowa Alternatywa, która walczyła z władzami, wyśmiewając je. Organizowała ona na przykład happeningi, w trakcie których rozdawała luksusowe towary, takie jak papier toaletowy, podpaski czy cukierki. 22 lipca 1983 roku został zniesiony stan wojenny, a pomimo pozornego sukcesu władz, którym udało się zmęczyć społeczeństwo, stan wojenny był tak naprawdę początkiem końca komunizmu w Polsce. Ogromny wpływ na to miała polityka międzynarodowa. Solidarność uzyskała szerokie poparcie społeczeństw Zachodu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan nałożył na PRL szereg sankcji gospodarczych, a w późniejszym czasie także na ZSRR.
Braki w zaopatrzeniu oraz system kartkowy znów stanowiły codzienność Polaków. Na ulicach wyrosły długie kolejki klientów stojących po podstawowe towary. Władze starały się stopniowo znosić system kartkowy, jednak na skutek braku podstawowych produktów musiały wprowadzać go ponownie. Sytuacja ekonomiczna była zła, jednak pomogła w przeprowadzeniu zmian politycznych.